Część trzecia aszańskiej podróży, poszukiwań księżycowego wybawcy. Co robią te mroczne elfy, Nel? Słuchaj, nie wiem o nich za dużo, nikt nie wie o nich za dużo, ale słyszałam parę rzeczy. Jak zapewne się domyślasz, mój ojciec był mrocznym elfem, więc opowiadał mi troszeczkę, ale ja też troszeczkę czytałam jego zapisków, notatek z WOI i tych innych dupereli. Wiesz, ostatnie 3 dni to ja cały czas biadoliłem na wozie, więc chętnie teraz posłucham. Wśród mrocznych elfów to jest troszeczkę inaczej. Jest na pewno inaczej niż u zwykłych elfów, ponieważ zwykłe elfy bardzo stawiają na tradycję, na niespieszenie się z niczym. Na ogół jak znajdujesz sobie osobę, to jest ona na całe życie. Dlatego poświęcamy dużo czasu i wysiłku, żeby taką osobę znaleźć, tak? Żeby to na pewno było to. Tak, rozumiem. U nas jest podobnie, chociaż troszkę szybciej. No tak. Natomiast u mrocznych elfów to jest dosyć inaczej. Tam główną hierarchią, że tak to powiem, są kobiety. Co? Baba rządzi? Baba jest wyżej niż mężczyzna. U mrocznych elfów. U zwykłych elfów to jest nie do pomyślenia. To... ciekawie sobie tam wymyślili hierarchię. I oni, jakby to delikatnie powiedzieć, nie zważają z kim będą, tego co mi wiadomo. Na ogół po prostu robią to z kim chcą, gdzie chcą, kiedy chcą. Brzmi jak statek piratów, gdyby kapitanem była kobieta. Nie ma u nich za bardzo lojalności. Pewnie nie u wszystkich, ale uogólniając. Mroczne elfy są lojalne tylko sobie. Ale też ich smoczej bogini. Mało to przyjaźnie brzmi, nie mogę zaprzeczyć. Są zdecydowanie bardziej zamknięte niż krasnoludy, moim zdaniem. No jak na razie żadnego nie spotkałem oprócz ciebie. Ja nie jestem całkowicie mrocznym elfem. Nadal Ale tak, rozumiem. coś w żyłach płynie. Ciężko, żeby nie, ale do krasnoludów daliśmy radę wejść, prawda? Do mrocznych elfów raczej byśmy nie weszli. Chyba, żeby nas pojmały. O, zajebiście po prostu. Nie wiem co powiedzieć. Dosłownie lepszego porównania nie zrobię niż to, które zrobiłem wcześniej. Tak więc, jak mówię, dla mrocznych elfów to by nie było tak dziwne. Ale to dziwne z jednej strony, no bo mówisz, że one tak wszędzie, zawsze, z kim chcą, kiedy chcą i w ogóle, a prawie ich nie ma. To, że ich nie widać, nie znaczy, że ich nie ma. Kurde, całe życie bycie niewidzialnym? Trochę nudno. Jeżeli żadnego nie spotkałeś, to dobrze dla ciebie. Jeśli to tak ujmujesz, to obym nie spotkał. Obyś nie spotkał, oby nie szybko. I tak, jak mówię, z kim chcą, kiedy chcą. Nie myślisz, że im się nie przejada im się to po tych 100 latach? Ciężko powiedzieć. Nie siedzę w ich głowach. To może lepiej dla ciebie. Może i tak. Dobra, no to piękna lekcja kultury. Ale Cieszę się, że teraz kolejnej rasy się boję. nie masz się czego bać, jak mówię. Jeżeli ich nie spotkałeś teraz, to raczej ich szybko nie spotkasz. Nie wiem, powiedziałaś, że mogą nas porwać, jeśli będą chciały, więc... Nie mają powodu. Znaczy muszą mieć powód, żeby nas porwać? Mogą, nie wiem, dla zabawy? Prędzej ciebie.
Na przykład na handel. Nie życzę sobie takich żartów. Akurat to mnie nie śmieszy, handel ludźmi albo jakąkolwiek rasą, uwierz mi. Przepraszam zatem. Poko, nie Poza tym- wiedziałaś, wybaczam. To nie był żart. To było stwierdzenie, oni naprawdę mogą cię porwać dla handlu. Żywcem mnie nie wezmą. Tego się trzymajmy. No i co jak co, z tego co mój ojciec miał zapisane, mają ciekawe rośliny u siebie. W sensie dosłownie mają ciekawe rośliny, czy jest tutaj jakiś podtekst o... No wiesz, jakby u mnie na wyspie też były ciekawe rośliny. Ciekawe rośliny wpływające na umysł. A, czyli był podtekst o substancjach psychoaktywnych, jak to się ładnie u nas mówiło. Ciekawe znasz słowa. Dokąd zmierzacie teraz? Do Gwoździa, do Aha. miasta. Do Gwoździa bezpośrednio. Chyba, że Nel chce o coś jeszcze zahaczyć? Myślę, że możemy iść do Gwoździa, szukamy Roxy. Po prostu. Jest już koło 17. Tak 30. Czyli minęło trochę czasu. Okej. Ciekawe znasz słowa, Ruwenie, substancje psychoaktywne. Bardzo oczytany jesteś. Trochę chyba za bardzo. Nie, akurat po prostu mieliśmy jednego... Jak on miał? Eugeniusz? Chyba? Gość bardzo lubił swój ogródek i mówienie. Jesteście koło Gwoździa. Ale to historia na inny czas. W porządku. To chodzę do Gwoździa znowu. Wchodzę z Ruwenem. W takim razie podchodzę do szynkwasu, nie opierając się. I czy stoi za nim oczywiście ktoś? Mhm. Sam mężczyzna, chudy i śliski jak zawsze. Cześć, wróciłem. Co ci podać? Chciałem po prostu znowu wiedzieć, czy Roxa już wróciła. Więc u siebie w domu. Albo w kościele. Nietypowe miejsce. Ruben tak robi palcami takie... Tak, pewnie do kościoła poszła. Mm, Jak grzeczna dziewczyna. tak. A Była tutaj, pytała o ciebie. Bardzo jej wpadłeś w oko. żartowniś. No pierdol. No dobra. Rozumiem, że wróci tutaj. Może, a może nie. Kto to wie? Czas pokaże. Nel, widzisz po prostu, że Ruben ledwo co wytrzymuje z tym gościem. Że już nóżka chodzi. On ci daje różne spojrzenia, ale głównie zajmuje się swoją pracą. River, ja poproszę wątróbeczkę. I do tego żółtego strzała. Spaka. Co tu tak stoisz jeszcze? Powiedziałem ci, gdzie jest. Gdzie mieszka tak to dokładniej? Nie mogę ci podawać takich informacji. Ale myślę, że jeżeli... Ile? Nel wyciąga 15 sztuk złota. On zabiera. Chciałem dać za 10, ale doceniam napiwek. Za ładny uśmiech. 8 dom na lewo. No. I cieszę się bardzo. Bardzo nam było miło. Miłej pracy. My się zwijamy. I idziemy. Wychodzimy. Jasno. Jak już wyjdziemy z Gwoździa, to Ruben po prostu będzie pod nosem mówił, także prawdopodobnie Nel będzie słyszała: nienawidzę piratów, nienawidzę piratów, nienawidzę piratów, nienawidzę piratów. Ruwenie, spokojnie. Jeszcze wielu znienawidzisz. Zaczyna padać w sumie.
Zakładam kaptur. Ja również. Czemu w tym przeklętym mieście tyle pada? To nie, co najdziwniejsze, zawsze na następny dzień jest sucho, mimo takich jakby... Jakaś dziewczynka wybiega. Chodź, kotku, zmokniesz cały. Przechodzi tam. Psia krew, ale leje. Rozglądam się, kto to powiedział. Jakiś mężczyzna, który stoi i pali fajkę. Okej, dobra, już myślałem, że ktoś za mną. Kierujemy się do 8 domu po lewej. Ktoś... Ruben, rzuć na akrobatykę, szybko. O, szybko! Czy ja mam w to biegłość? Nie mam. 15. Okej. Unikasz tego, jak kobieta otworzyła okno i wylała śmieci po prostu na ulicę. Ty! Paninko, uważaj! Przepraszam. Zamyka okno. Nic się... Może... Jak ja bym chciał... Jak widzisz, Nel, towarzystwo piratów nie wpływa na mnie najlepiej w wydłużonych czasach. Rozumiem, ale jak mówię, masz jeszcze wiele osób, które znienawidzisz. Wiele ras, Wiesz, organizacji. nienawiścią nie pałam prawie do nikogo. Jakby nawet kogo my tam nie lubiliśmy, nawet ci chociażby Czarna Gwardia, która nas puszczała, oni po prostu robią swoją robotę, czasami są doszczypliwi, wiadomo, jak to żołnierze. Ale taką czystą nienawiścią to pałam tylko do tych zakał piratów. Jesteście przed 8 domkiem. Przepraszam. Już się uspokajam. I poczynię honory. Podchodzę do drzwi i pukam. Puk, puk, puk. Nie słychać odpowiedzi. W środku widać małą świecę Czy pali się? palącą się. Tak, tak. Paląc. Okej, spytam narratora tak. Jako, że elfy mają lepszy słuch, czy jestem w stanie usłyszeć coś, co się dzieje w środku? Poproszę cię o test percepcji. 16. Jedna osoba porusza się po pomieszczeniu. Czyli jest tylko jedna osoba. Okej. W takim razie zapukam jeszcze raz głośniej. Chwilę! Okej, w takim razie czekamy. Słyszysz, że tam się trochę szamocza. Pewnie się ubiera. Nie spieszy się. To na pewno. Sprawdzam klamkę, czy drzwi są otwarte. Są. Ruben to niegrzeczne. Nie powłóczaj mnie. Chodzę po prostu do środka. Idę za nim. Widzisz tą kobietę, którą spotkałeś wtedy na ulicy, a która była w trakcie rozsznurowywania swojego gorsetu, który wymaga jednak trochę pracy z tym wszystkim. Natomiast jej piersi są na wierzchu. Zamykam po prostu oczy. Przecież powiedziałam chwilę. Jesteśmy w pośpiechu. Przepraszam. Stoi taka odsłoniona, jeżeli chodzi o jej część górną. Mów mi, proszę, siostro, jeśli miałaby zrobić coś nie tak, a jak zapnie gorset, też możesz powiedzieć. Nel opiera się trochę o ścianę, krzyżuje ręce. Ona zdejmuje całkowicie gorset. Zarzuca na siebie coś lekkiego. Już jest bezpiecznie, Ruben. Jesteś tak napalony, że musisz mi wejść? Kocha swoją pracę, to się docenia. To ty wchodzisz do mojego własnego domu. Tak, bo muszę spytać o coś, co jest ważne. Sami zboczeńcy w tym mieście, żadnych facetów prawdziwych. Nic mi nie mów ciężko o dżentelmenów w tych czasach. Jeszcze się śmieje głupkowato. Jest już po alkoholu? O dziwo jest taki bez alkoholu. Ruben po prostu zakłada sobie... O dziwo jest taki bez alkoholu. Ruben po prostu krzyżuje sobie ręce na piersi, tak patrząc na Nel i stuka stopą. Wiesz co? Ona spina sobie włosy tak do góry. No miała takie lokowane. Dobra, co chcecie? Nie obrażaj się, bracie.
Słyszeliśmy, że wpadłaś na bohatera, na księżycowego. Ja pierdolę. Już mówiłam gwardii. Nie jesteśmy od gwardii. Nie jesteśmy z gwardii. Domknijcie proszę drzwi. Domykam drzwi. Deszczu mi naleci. Siadam. Wypija coś z kubka. Podchodzę bliżej, też gdzieś tam opieram się o ścianę. Patrzy w swoje takie, no, brudniejsze lustro. Przeciera trochę szmatką. Mistrzy się trochę do lustra. Po czym krzyżuje ręce na piersi. Co z nim? Co byście chcieli ode mnie? Gdzie go spotkałaś? To na pewno nas interesuje. Dlaczego mam ci odpowiadać? Przypomnij mi. Bo nie jesteśmy z gwardii, to jeden, jesteśmy... Możecie być równie dobrze z Czarnej Straży. Nie jest... Pracujemy na własną rękę i nie mamy żadnych złych zamiarów. To nadal niewiele mi mówi. Jesteśmy poszukiwaczami przygód. Ach, pierdolę, kolejne. Sława jeszcze kiedyś nadejdzie. Po prostu chcemy Już miałam takiego, co chciał, żeby na niego wołać księżycowym wybawcą. Nie... Noż, proszę cię, siostro, bo ja zaraz nie wytrzymam. Może ty porozmawiasz? Bo... Szukamy księżycowego wybawcy, ponieważ można powiedzieć, że chcieliśmy z nim zamienić parę słów. Ale po co? Nie rozumiem tego. Jest kolegą po fachu, że tak to ujmę. Ale skąd miałabym wiedzieć, gdzie się znajduje? Nie musisz wiedzieć, gdzie się znajduje teraz. Mnie interesuje jedynie, jak wyglądało wasze spotkanie. Jak wyglądała może jego twarz? Miał maskę i był gładko ogolony. Wysoki, dobrze zbudowany. Przystojny. Chyba miał dłuższe, czarne włosy, kręcone trochę. Trafiłam na niego na plaży. Miałam trochę dzikiego klienta. Pomógł ci? Widać po niej, że niechętnie przywołuje sobie te wspomnienia. Jeszcze chciałem dopytać, to była noc? Było ciemno? Tak. Było później. Nie było już nikogo w okolicy. Słyszeliśmy, że w tym mieście pojawił się około miesiąc temu. Skąd mam wiedzieć, kiedy się pojawią? Dla kogo pracujecie? Na własną rękę, tak jak mówiłem. Wasz kolega po fachu, to wiecie, jak się nazywa? Chcemy się dowiedzieć. To średni kolega po fachu. Co planujecie, jak go znajdziecie? Nie zamierzamy zrobić mu krzywdy, jeżeli o to się martwisz. Jak mówiłam, chcemy z nim tylko porozmawiać. Dosłownie chcemy z nim tylko porozmawiać. Tu nie ma żadnych przekrętów. Ale o czym? O tym, dlaczego pomaga wszystkim. Każdy ma jakieś powołanie. Dlaczego to robi? Co robi? Rzućcie oboje na charyzmę z brakiem przewagi. 6 nal. 6. Naturalna jedynka. No to... No ściąga brwi. Dajcie mi spokój, co? Nie wiem, w co próbujecie go wpakować, albo siebie, ale ewidentnie nie jesteście stąd. Problemy was nie dotyczą. Więc... puśćcie mój dom. Nam już starczy. Dowiedzieliśmy się, czego chcieliśmy. W takim razie, siostro, wyjdziemy już. Podobny faktycznie do siostry jesteś. Siostra Mieliśmy różnych rodziców. nie musi być z jednego łona. I wychodzę. Okej. Wychodzicie na jeszcze większy deszcz. Zakładamy z powrotem kaptury. Kurwa mać, wszystkie ślady, które były, prawdopodobnie już zniknęły. No to zostaje chyba mój plan. Jest już ciemno. Właściwie to tak. Już jest taki półmrok, prawda? Jest coś tam koło 19, więc no to tak tylko pojedyncze linie światła z nieba gdzieś tam dochodzą, no ale tak ciemniej jest, ciemniej. Czy błoto się ze mnie zmyło?
Nie. Kurczę. Aż tak mocnego deszczu nie ma, to raz. Dwa, nie pomagałaś temu, żeby tak się stało. Mm, Ruben tupta mocno butami, żeby chociaż trochę piachu zeszło podczas chodzenia. Nel również. Czy jest gdzieś boczna uliczka niedaleko? Tak, zgadza się, pomiędzy domkami. Z jakim celem jej szukasz? Szukam miejsca, w którym łatwo by mi było wejść na dach. Jest ślisko na dachach, to cię ostrzegam. Niemniej jednak chciałabym spróbować. Okej. Rzuć proszę na akrobatykę. Czy ja mogę jej jakoś pomóc, nie wiem, żeby weszła na moje ramiona i stamtąd zaczęła coś? Nie, ona może po prostu po skrzyniach wejść na Okej. pewną wysokość. Tu bardziej chodzi o zachowanie. 8. Ześlizgujesz się i upadasz na skrzynię. Au. Nel! Wszystko w porządku. Okej. Jest po prostu ślisko. Jeśli chcesz, no to spróbuj jeszcze raz. No ja postaram się ciebie ubezpieczać, ale Wątpię, że mi to coś da. Mogę spróbować. Nie wiem, może znajdę cokolwiek. Nawet kawałek materiału się przyda. może go zobaczysz. Cholera wie. Spróbuję jeszcze raz. 19. Wchodzisz na sam szczyt dachu. Obserwujesz inne domki, po których dachach spływa deszcz. Czego na tym dachu szukasz? Jakichkolwiek śladów, które mógł zostawić po sobie. Dobrze, rzuć na percepcję. 9. Ktoś z murów krzyczy: Ty, to nie tamten? Hej ty, księżycowy wybawca, chodź do nas! Schodzę z dachu. Rzuć na zręczność akrobatykę. Czy ja mogę chociaż uważać, czy nie spadnie na mnie? 8. Chcesz ją złapać? Tak! Na zręczność, poproszę cię. 20. Nienaturalne, ale 20. Nel, zaczynasz się osuwać nagle. Mieszanka błota, wody na podeszwach twoich butów sprawia, że zaczynasz się ślizgać. Także w końcu tracisz równowagę i spadasz. Na szczęście Ruben był na tyle przygotowany, że łapiesz ją w ręce. Słyszycie tylko z daleka: Nie, to chyba nie on się spierdolił na ryj. Nie strasz mnie tak. Dziękuję, Rubenie. Stawiam ją na nogi, żeby mogła sama chodzić. Jak mówiłam, jest strasznie ślisko. Nic tam nie zobaczyłam. Słyszycie gdzieś tam z placu: To ja jestem księżycowym wybawcą. To nie jego głos, to na pewno. To na pewno. Kurwa mać, trudno będzie znaleźć go, kiedy wszyscy mówią, że nim są. Dlatego twoja scenka nam może pomóc, tylko Gdzie ją odegrać? poczekałabym jeszcze chwilę, jest za dużo ludzi na ulicach dalej. Jestem głodny, nic nie jedliśmy od rana. Chcesz zjeść? Tą chwilę możemy przeczekać. I zjeść chociaż coś na szybko. Czy jak chodziliśmy, był jakiś sklep mięsny? Sklep mięsny, no, O tej porze to możesz zapomnieć. Karczma? no chyba zostaje karczma, tylko chodźmy do tej tańszej. Czyli do gwoździa. Ta, To chodźmy. znowu. I kierujemy się do gwoździa, tak to. Szybko wrócili. Nel nachyla się trochę do Rubena, szepcze do niego: Ty chyba jesteś masochistą, że ciągle tu chcesz wracać. Nie, nieprawda, nie chcę, po prostu nie mam wyboru. Po prostu zamówmy, zjedzmy i wyjdźmy. Niech będzie. I podchodzimy do szynkwasu. Po 2 razy żółty strzał i 2 razy śledź, jakaś ryba. Ruben, czujesz rękę na swoim ramieniu. Łapę ją. Widzisz tego mężczyznę
i tamtego gościa z wczoraj. Odwraca. Wy to chyba jednak wychodzicie. Również się odwracam. Uśmiecham się. Panowie, wiem, że mieliśmy sobie zrobić kolejną rundkę kiedyś, ale tak za szybko. Poza tym na pusty brzuch. Po co będziesz jeść, jak wszystko zżygasz? Panowie, z tego co pamiętam, ostatnio to my was wyprowadziliśmy. Czy mamy to powtórzyć? Zapraszam na zewnątrz. Panowie przodem. Chciałem kurwa tylko zjeść. Mówiłam, żeby tu nie wracać. Mówię tylko Nel na ucho, jeszcze zanim wyjdziemy. Kop w jaja najsilniej jak się da, aby im kurwa pękły. Ty jaja to im odetnę. Dobra, wychodzicie. Tamten jeden taki większy dobywa buzdyganu, a tamten chudszy rapiera. Ja wyjmuję tarczę. Ja biorę mój nóż. Dzisiaj będzie inaczej. Puka się w to. Ale mam... Dobrze, tym razem będzie to prawdziwa walka. A, czyli jak widzę, tym razem potrzebujecie pomocy. A żeby wam się... kurwa. Jaja pękły, co? Jeszcze ma czelność do mnie mówić. Dobrze. Wezmę sobie jednak trofeum tym razem. Ten wysoki szarżuje na Nel z buzdyganem. I dostajesz centralnie buzdyganem w żołądek. Potężne uderzenie, takie, że aż ścina cię w pół i na chwilę, dosłownie na 2 sekundy, aż ci oczym zamgliło. 18 punktów obrażeń. Ruwan. Ej, ja oczywiście pierwsze co robię, to przyjmuję formację grupową. I jako moją akcję bonusową chciałbym wejść między tego gościa a Nel i użyć prowokatora na nim. Dobrze, no to musisz wykonać rzut na charyzma. 21. 21? Wow. No to mówię do niego. Chodź tu, kurwa mać! Twój kolega już nie ma jaj, ty zaraz też. I rzucę ile tur będzie trwał prowokator. 3 tury. Okej, 3 tury. Począwszy od następnej tury. Tamten z rapierem. Ten chudszy z rapierem wybiera się sobie ciebie za cel. To też jest w stanie ominąć twoją tarczę. Rapier wbija się dosyć głęboko w twój bok. 9 punktów obrażeń. Okej. Ja mam pytanie, czy mogę sobie już ich zaliczyć do znajomego wroga, ponieważ to jest 4. raz, kiedy walczę z ludźmi? Co najmniej 4. Tak. Myślę, że jako takich po prostu bandytów, jasne. Panie narratorze, pamiętałeś o moich pancerzu, tak? Dobrze. Nel. Chciałabym zatem zaatakować tego z rapierem. Moim nożem myśliwskim. Chcę tego obejść i chcę mu postarać się wbić ten nóż pod żebra. Turlaj kości. To będzie 1 niestety. Więc twój nóż myśliwski ci wypada po prostu z rąk. W momencie, kiedy próbujesz to zrobić, jesteś teraz nieuzbrojona. Kończę twoją akcję. Mężczyzna z buzdyganem definitywnie będzie napierać na Ruvena i będzie to potężny cios, który sprawia, że czujesz, jakby ci się ścięgno leciutko naderwało. 15 punktów obrażeń. Brakiem przewagi? Bo... Przepraszam, poczekaj, a z brakiem przewagi masz rację. 17 wyrzuciłem drugie, więc pierwsze się liczy. Okej. Twoja tura, Ruben. Czy ja jestem w stanie uderzyć tego gościa z rapierem tak, żeby być dalej chroniony przed obydwoma z nich? Czy mogę go zaatakować po prostu gościa z rapierem? Okej, no to
Moja tarcza idzie prosto w jego policzek, tak żeby może zęby mu najlepiej wypadły. Naturalna jedynka. Dobrze. Po wymianie tych naprawdę średnich ciosów z waszej strony, chudszy mężczyzna z rapierem celuje w Nel. Rapier wbija się w ciebie niczym dobrze wymierzona strzała. Kawałek metalu przebija twój bok, zadając ci 6 punktów obrażeń. Nel, twoja tura. Jesteś obezwładniona obecnie. Znaczy, rozbrojona. Czy ja jestem w stanie użyć fajerwerek tak, żeby trafiło ich oboje? Nie. Okej, to będę celować po prostu w gościa z rapierem. Znaczy inaczej. Mogę ci dać spróbować użyć fajerwerek w ich stronę, pomimo iż to nie jest obszarowe zaklęcie, jednak pole rażenia mogłoby być dosyć dobre. Natomiast za cenę. Jeżeli ci się nie uda, trafi to Ruvena. Nie, użyję po prostu na osobie z rapierem. Tak więc Nel sięga po swoje monety i rzuca nimi w stronę chudszego mężczyzny. 11. Po prostu na jego twarzy zaczynają wybuchać metalowe monety, które przekształcają się w coś bardzo nagrzanego, gotowego do eksplozji. Kurwa! Co już nie jest ci do śmiechu. Tak kurwa pogrywacie? Mężczyzna z buzdyganem nadal napiera na Ruvena. Wkurwiony tym, że widzi, że władacie jakimś rodzajem magii. Zaczyna ci napierać, walić po prostu bardzo mocno w tą twoją tarczę. Ruven to będzie 15 obrażeń znowu. Rozumiem, panie narratorze, pamiętasz o braku przewagi? Tak, pamiętam. Kurwa! Posłuchaj, ty śmieciu! Ruven, twoja akcja. Uderzę gościa z rapierem, moją tarczą. Mam nadzieję, tym razem deszcz mi nie zamroczy oczu. 9 obrażeń. Uderzasz go tak, że odrzucasz go jeszcze tak z 2 metry dalej od Nel. On upada na ziemię, po prostu uderzając swoją głową. Słychać było dźwięk łamanych kości. Leży w bardzo ciężkim stanie. Kurwa nieważne. Nel, twoja akcja. Korzystając z okazji, chciałabym podnieść mój nóż myśliwski i wbić go w osobę z rapierem. Mężczyznę z rapierem. Strażnicy zaczynają biec w waszą stronę. Ale są daleko jeszcze. Nóż myśliwski wbić w tamtego kogo? W mężczyznę z buzdyganem właściwie wbiję. Dobrze. Czyli nóż myśliwski. Tak. Trochę to wszystko w pośpiechu, więc rzuć mi proszę na zręczność, czy zdążysz dobyć tego noża. Jest ślisko. 16. Jak najbardziej. Naturalna jedynka! Wbijasz mu w buzdygan. Także on zaklinowany ten nóż podnosi razem z buzdyganem. Ruvenie. Otrzymujesz taki cios, że aż musisz uklęknąć na jedno kolano, żeby się nie przewrócić od tego. Dostajesz taki po prostu łam! To będzie 17 obrażeń. Au! Nel, Strażnicy są dalej daleko, tak? już trochę bliżej. Już jest znowu fajerwerek, jebać to. Chwila, moja tura, co z moją turą? Nie ma, musisz uklęknąć na kolano. Aha, To jest pewnego rodzaju ogłuszenie. okej, rozumiem. Miałem praktycznie 2 krytyczne rzuty. Tak więc użyję znowu fajerwerek, tym razem właśnie w mężczyznę z buzdyganem. 12.
Po prostu zaczyna mu to wszystko eksplodować, niczym małe wybuchy wulkanów blisko jego twarzy. Prowokator przestaje w tym momencie, Tak, trzecia tura minęła. ale nadal jesteś celem. Wenie to będzie 18 obrażeń. To już tam jest cały połamany. Sprawia to, że jesteś bardzo blisko śmierci. Czy ja mogę wykonać swój ruch? Tak. Z brakiem przewagi przez wycieńczenie na ten moment. On jest kompletnie koło ciebie. A czy magia światła też ma brak przewagi? Nie, nie powinno. To chcę użyć na siebie zasklepienia ran. Jasno. Turlaj. 17. 17, świetnie. Odzyskujesz dużą dawkę wigoru. Natomiast strażnicy krzyczą: uspokoić się! Pierdolę, stąd do cholery! Ja chcę pomóc Rubenowi wstać, chcę go wziąć i zacząć uciekać z nim. Strażnicy z halabardami wymierzają w Ruvena oraz tego większego jego mościa. Tamten jeden leży nieprzytomny. Jeden, jakby się wydawało, dowódca. Nie spotkaliście go. Wychodzi przed nich. Nie trzyma halabardy. Atakowanie gości Chiaroscuro. Bardzo nieładnie. Będzie więzienie. Ruben podnosi ręce i po prostu palcem od prawej ręki wskazuje: oni zaczęli. Domyślam się. Możesz spocząć. Dziękuję. My się tutaj już nimi zajmiemy. Dziękujemy. Jak potrzebujecie się opatrzyć, to w garnizonie. Postaramy się skorzystać. Myślę, że udamy się tam od razu. Ja zakładam swoją tarczę na lewą rękę tym razem i opieram się trochę na Nel. Ja biorę go pod ramię. Tamtego nieprzytomnego biorą za habety, ciągną go po ziemi. Chcę zabrać mój nóż jeszcze. Proszę. Wyciągam go z buzdygana. Szarpię się z nim trochę, pomagam sobie nogą. W końcu go wyciągam i chowam. Ten dowódca się odwraca do was. Uważajcie, to jest niebezpieczne miasto. Dziękujemy, postaramy się. Masz sobie hełm. Oni wszyscy mają, nie widać ich twarzy. Biorę znowu Ruvena pod ramię. W którą stronę do garnizonu? Gdzieś przy bramie. Dobra. Prowadzę go. Panie Game Masterze, ten dowódca, jak zostało powiedziane, miał hełm, więc nie było widać jego głowy. Okay. Jasna cholera, co to kurwa było? Odwraca się do was. Jakby nie chcieli was przyjąć, powołajcie się na Vittorio. Dziękujemy! Zapamiętamy, dziękujemy jeszcze raz. Chodź, Ruven, trzeba cię opatrzeć. Ej, nie był taki silny, co jest? Kurwa, wszystko mnie boli. Nawet, Wrócili tym razem z brońmi. ale... Nawet pierdolone konstrukty kamienne nie były tak bolesne. Nieźle ich musiałeś zdenerwować. Chodzi o te... Pozbawiłeś go ja i myślę, że o to chodziło. Na pewno nie o to, że wszystkie dziewczyny zabieramy. O to też, na pewno. Przechodzicie w tamtą stronę. Wchodzicie w tunele od garnizonu. Jeden ze strażników. Wy tu czego? Musimy się opatrzeć. Pan dowódca Pan Vittorio nam pozwolił. kazał. A co my jesteśmy, kurwa? Zakon Matki Aszy?
Jesteście gwardią, ale Vittorio kazał. A tamten... Dobra. Spytam się go później. Dobrze. Macie, idźcie. Tutaj w składziku jest troszeczkę bandaży, jakieś maście. Tylko kurwa mi nie kraść tego. Użyjemy, nic nie bierzemy, spokojnie. Dokładnie. Chodzimy tak to. Chciałabym opatrzyć Rubena. Ja chciałbym się też sam opatrzyć, jeśli mogę. Sadzam go na jakimś krześle, smaruję go maścią, daję mu bandaże. Ja sobie też smaruję siniaki. Usztywniam mu rękę przede wszystkim. Czy co tam miał połamane. Juven też martwiąc się o swoje oręże sprawdza, jak bardzo wygięta jest tarcza. Jest też trochę... tarcza jest w perfekcyjnej kondycji nadal. Ta tarcza jest naprawdę świetnie wykonana. Ty cały czas masz tarczę wichrów. Wiem, ale wolę wiedzieć. Dobrze, zabandażujecie się. A rzućcie mi, proszę tak, D5 plus waszą kondycję jako bandaże. Dobrze. 9. 3. I jeszcze D10 plus wasza kondycja plus wasz poziom. 12. Okej, to dodajcie to sobie i za tyle zostaniecie uleczeni za godzinę. O, kurwa mać. Słyszycie tam gdzieś w korytarzu. Tak, to ja jestem księżycową wybawczynią. Boże, co ci ludzie... O. Ała, ała. O. Ruben podnosi się trochę z jakiejś skrzynki pewnie. W takich momentach tęsknię za elficką medycyną. Poczekaj, jeszcze... O, Są tam różne mikstury lecznicze. Mhm. Jakbyście chcieli sobie... Czy ktoś patrzy? Nie, jesteście sami w tym pomieszczeniu. Ruben po prostu w tym czasie nie patrzy, co robi Nel. Przyłoży sobie ręce do piersi i użyje za sklepienia ran jeszcze raz. Wezmę jedną. Zauważasz jedną rzecz na tej buteleczce. Ona ma specyficzny symbol pasujący do księstwa byka. Ma taką banderolę księstwa byka. Na pewno decydujesz się ją wziąć. Nie, zostaw. 16 mi wyszło. Dobra. Już mi trochę lepiej. Nie czuję, jakbym miał żebro wbite w płuca. Przychodzi tamten strażnik, który was wpuścił. Zagląda do tego składziku. Rozgląda się po skrzyneczkach z miksturami, tym wszystkim. Już? Tak, już wychodzimy. Sorry, przepraszam. Co to jest, sorry? Przepraszam w starodawnym języku. Chodźmy. Czy wychodzicie? Trzeba było ich... Nie wierzę, że to mówię. Nie powinienem tego mówić, ale teraz chcę to powiedzieć. Powinniśmy byli ich zabić przy pierwszej okazji. Albo wezwać gwardię. Powinniśmy byli. Lekcja na później. Wzywać gwardię, kiedy ktoś cię bije. Okej, chodźmy. Musimy znaleźć tego gościa przed... No... Chyba zostaje nam tylko ta scenka. Jesteś w stanie ją w ogóle zrobić? Widziałaś mnie w teatrze na scenie. Chyba powinno wyjść. Chodzi mi o twój stan, w którym jesteś. W tym stanie to chyba byś babci nawet nie dokradł. Chodzić mogę. A ty nie musisz być tak waleczna, jak jesteś naprawdę. Spróbujmy. Gdzie? Na pewno po prawej stronie, ale chyba nie w środku miasta, chociaż... W środku miasta? Gwardia może tak to przybiec. To prawda.
Może na plaży tak jak mówiła. Możemy spróbować na plaży. No dobra. Ach. O, Boże, mam tylko 8... Nie, ile? Boże, czas tak szybko leci. Mam już tylko 76 lat, a laska by mi się przydała. Ach, Nel znowu cię bierze pod ramię. ja się daję wziąć pod ramię i idę oparty o Nel jeszcze. Koło plaży będę musiała cię puścić. Okej, nie ma sprawy. A, już powoli maście ochładzają. Jednak dobrze, że nic nie zjedliśmy. Bo jak bym Ta, dostała po posiłku tym buzdyganem, ale co to było? Moja... No, myślałem, że moja tarcza jest... Nie wiem... Że jestem lepszy w tym, co robię. ja też tak myślałam. Że ja jestem lepsza, w sensie nie chodzi mi o ciebie. Uważam, że świetnie sobie poradziłeś. I bez ciebie Ja. na pewno nie dałabym rady. Tylko jeżeli takie przylotki sprawiają nam problem, To co z czymś większym? to właśnie. Jak już kamienne bestie pokonaliśmy, to po prostu mała wpadka. Kamienne bestie były niczym w porównaniu do tego. O dziwo, Potknięcie małe, Nel, spokojnie. Walczyłem z Kraborgiem i przeżyłem, więc zadbam o siebie. przestać się silniejsza. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Ale obyśmy obydwoje mogli stać się silniejsi. Nie mogę uwierzyć, że minęło 97 lat, odkąd żyję i stąpam po tym świecie i dalej jestem za słaba. Doświadczenie przychodzi z czasem, co? A, Docieracie zatem do plaży. Tylko ja chcę, żeby Nel mnie puściła gdzieś tam przed plażą. Żebyśmy nie byli widzeni razem. Nie ma tutaj nikogo. Poza jakąś... Ktoś się kąpie. Kto? Właśnie, to jest dobre pytanie. Chciałabym się przyjrzeć tej osobie. Jakaś kobieta sobie pływa. Okej. Okej. Ja podchodzę po prostu do Nel. W sumie... Wiesz co, z drugiej strony ten plan na plaży jest dosyć chyba... Dziwne, że on ją tu uratował, kiedy jesteśmy tak daleko od miasta. Nie wiem, mówiła, że miała problematycznego klienta. Domyśliłem się, o co chodzi, ale... Hej, przystojniaku. To ta dziewczyna z wody? Tak. I widzicie, pamiętajcie, teraz już tylko i wyłącznie w szarościach. No i księżyca jest dużo. Nie podoba mi się to, chodźmy stąd. Czemu ci się to nie podoba? Po prostu kobieta się myje. Pamiętasz legendy o... Jezu... Syrenach. Podasz mi moje ubrania? A gdzie są? Tu, na brzegu. To możesz sama po nie wyjść. Czy ona zbliża się do brzegu rzeczywiście? Nie mogę. Jest za duży sztorm. Ja się cofam, po prostu odchodzę do tyłu. I łapę Nel po prostu za ramię i też ją cofam razem ze sobą. Idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd. Rówen, co to są syreny? Po prostu biegnę, łapę Nel za rękę i biegnę do miasta. Biegnę z nim. Czym są syreny? Tym, tylko że dół jest ryby. Kobieta ryba? Zamiast nóg tak.
Przedziwne macie stworzenie. Daj mi ubrania. Uciekamy stąd, biegniemy dalej. Tylko odwracam czasami wzrok, czy za nami jej nie ma. Ruwen, rzuć proszę rzut obronny na charyzmę. 18. Jesteś w stanie stąd spokojnie odejść. Gdzie idziecie? Do miasta. Do bramy. Mhm. Y, Wy kto tam? Przed chwilą stąd wychodziliśmy. Tak. A to wy. To my. O my. Wiedzieliście, że... Fajne macie te bronie. Jakie bronie. Jakie bronie. Ten miecz co kuje. Jak się tego używa? Jak to się trzyma? A, mówią o Nie jest- tym. Nie jest na sprzedaż. Dam ci za niego 3 klacze. Jest droższy niż 3 klacze. To zapomnij. Wchodźcie. Wiedzieliście, że Nie macie... wałęsać się po nocy. Wiedzieliście, że macie przy brzegu syreny? Syreny, kurwa, tu nie ma żadnych syren. Są, Nigdy nie było. są. Za uganie przed strażą mogę cię stracić. Chcesz iść do więzienia? Popycham Ruwena w głąb miasta. Dobrze, przepraszam. Ja nie kłamałem. Czarna gwardia nad wszystkim panuje. Myślę, że oni po prostu sami się oszukują. Lepiej żyć w niewiedzy. I kłamstwie. To co, na środku miasta? Tak żeby gwardia nas złapała, co? Dlatego to był żartobliwy ton. Co my teraz mamy zrobić? Okej, pomyślmy. Gość na pewno nie reaguje na to, że ktoś się za niego Pada poda. na was deszcz bardzo. Niech pada, nie jesteśmy z cukru. Rzućcie na kondycję. Jesteśmy. Kurwa! Karolina! 8. 6. I jesteście przemarznięci. Czy nie ma jakiegoś daszku, pod którym moglibyśmy się schować? No są, jak najbardziej. To zabieram. Dachy są duże. Idę pod ten dach oczywiście, no żeby nie moknąć. Chyba, że Nel, nie wiem, lubi się kąpać w deszczu w środku miasta. Ale leje. No, leje. Dużo u was leje. No te poziomy bagien to teraz wzrosną jak się patrzy. Może jak lato nadejdzie, to trochę oschnie. No. A upadł mi ten. Idę pod ten daszek z Rubenem. Zbierzmy informacje. Wiemy, że gość nie reaguje na to, jak ktoś się za niego podaje. Ma to w dupie. To nie zadziała. Wiemy, że biega po dachach. Wiemy, że pokazuje się tylko w nocy. Jest noc, są dachy, jego nie ma. Wiemy mniej więcej, jak wygląda. I że jest mężczyzną prawdopodobnie. Tak. O, możemy zrobić łatwiej. No. Możemy po prostu ukryć się w którejś alejce i po prostu któreś z nas zacznie krzyczeć pomocy, zobaczymy. Jak przybiegnie straż? To powiemy, że uciekli już. Chociaż oby nie przybiegli ci sami. No. Bo będzie trochę wstyd. Wiemy mniej więcej, jak wygląda. Nosi maskę. Ma męski głos. Nie patrzcie się tak kurwa na mnie. Jest gładko ogolony, to też na pewno wiemy. To robimy to, czy... 2 osób jest z wami pod dachem, jak coś. Przepraszam bardzo, nie chcieliśmy na pewno iść pod dach z kimś. Ale to oni do was przyszli. Kiedy? Że bardzo podsłuchują nas państwo. Nie, po prostu przed deszczem się schowaliśmy. Domów nie macie. Mamy, ale daleko. Pobiegnij. My z Lasegadory jest. Na chrzcinach córki byliśmy. To czemu państwo urodziny nie jesteście?
A co taki ciekawski? Chcieliśmy odbyć nieważne. Po prostu z ciekawości. Ciekawski jestem, natury. No, państwo szukacie tego zwariowanego wichera, tak? Kogo? Tak, dokładnie. Księżycowego wyzwoliciela, tak? No, może. A to kobieta jest. Ja wam mówię. Taka mała dziewczynka skakała po dachach. Czy jest gdzieś inny daszek niedaleko? Personalny, pod którym nikogo nie ma. Tak. Musicie przejść tylko parę metrów. Przejdziemy. No to przechodzimy. Leje na was jak cholera. Ale przechodzicie pod inny daszek, macie trochę prywatności. Mam nową teorię. Jaką? Że nie mam kurwa pojęcia, co tu się dzieje. Że ich jest więcej niż jeden. Że nie wiadomo, czy Roxa mówiła prawdę, że się z nim spotkała. Chociaż cholera wie. Może... To w sumie nie jest dziwne, że chwilę po tym, jak widzieliśmy tą białą postać biegnącą po dachu, widzieliśmy potem Roxę. A to nie było na odwrót, że najpierw ją albo naraz? Zresztą jakby zeskoczyła Nie. z dachu, przebrała się i zobacz... Wiesz, to tylko biała peleryna, to nie jest nic trudnego ściągnąć ją. Czemu Roxa mówiła, że chciała się ukryć? Na przykład. I w sumie z osób, na które trafiliśmy, tylko ona go widziała. Podobno. Dobra, w takim razie co robimy? Dobra, zróbmy scenkę. Po prostu zróbmy scenkę. Nawet jeśli ją skonfrontujemy, nie powie nam, że to ona. Dlatego mówię, zróbmy scenkę. Dobra, no to ty krzycz, a ja się też będę krzyczał. Nie miałeś mnie napaść. Nie, bo wtedy jeśli przybiegnie gwardia, no to będzie, że i mnie zamkną. A gdzie robimy tą scenkę? Nie wiem, gdzieś w jakiejś bocznej alejce w dupie Dobra, tego chodźmy. miasta. Spróbujmy znaleźć taką. I tak jak mówimy, próbujemy znaleźć najbardziej boczną alejkę po prawej stronie, jaka jest. Najbardziej boczną. Dobrze, przechodzicie tam, cały czas pada. Okropnie po prostu, no ale musicie. Co zatem robicie? Czy w promieniu od nas jest, czy gdziekolwiek na... Czy jest jakaś żywa dusza? Tak. Nie wygląda na to. Jak ktoś jest, to na pewno w domach. Okej. Jeszcze raz, bo nie słyszałem. Nie wygląda na to. A raczej ludzie są w swoich domostwach. Co, czas krzyczeć po prostu? Czas krzyczeć. O, nienawidzę krzyczeć. Damy radę. To jest akurat najłatwiejsze zadanie tego dzisiejszego dnia. To racja. Okej. Na 3, 4... A co krzyczymy? Pomocy. Zostawcie nas. Dobra. Nie wiem. 3, 4. Pomocy! Zostawcie nas! Zostawcie moją siostrę! I krzyczymy tak dalej. Słyszycie tam z okna? Ciszej tam! Błagam, pomóżcie! No... Ktokolwiek, proszę! Okej, no to... Nie zadziałało. Ale nie czuli ci ludzie. To nie. Nawet ten... Gdyby w Airolanie coś takiego się stało, zaraz by przybiegli strażnicy, ktokolwiek. Pewnie chodzi o to, że jesteśmy elfami. Czy krzyczycie dalej? Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz na 3, Do 4. 2 razy sztuka. 3, 4. 4. Pomocy! Pomóżcie! Błagam! Proszę, zostaw nas! I widzicie na dachu osobę w białej pelerynie, po której leje deszcz. Oprawcy! Dopadłem was! Ja, księżycowy wybawca! Tak patrzę się na niego.
Widzisz, że to jest raczej wyższa osoba, faktycznie umięśniona na 99% mężczyzna. Gdzie jest ten, który wam próbował zrobić krzywdę? Ja się rozglądam, czy tu nie ma jakiegoś załuku, w którym mógł pobiec pod nami? Co powiedz? W którym ktoś teoretycznie mógłby uciec po prostu. Tak. Nie wiem, w lewo, w prawo. Wskazuję w prawo. Zaczął biec w tamtą stronę. Biegnę za nim. Biegnę za nim. Czekaj! Co? No chodź! Nie, zostaw, no już tak pewnie spierdoli. Chodź na chwilę! Nie rozumiem twojego języka. Cudzoziemcze. Pogadać chcę! Kto? Ja! Dlaczego? Bo chcę być jak ty! Wielka odpowiedzialność. Porozmawiaj z nami przez chwilę, proszę. Nie mam czasu, muszę łapać waszego oprawcę. Już uciekł. Dosłownie chwila! Jak to uciekł? No nie ma go. W którą stronę? Pokazywałam w prawo, ale Biegnie tam. kurwa. Biegnę za nim, Biegnę za nim. biegniemy i krzyczymy do niego. Zatrzymuje się w końcu. O co chodzi w tym wszystkim? Zejdź tu proszę na chwilę, chcę porozmawiać, a nie chcę się drzeć, cały czas jesteś na dachu, człowieku, zaraz spadniesz jeszcze. Nie, on do was zeskoczył. A. Tak. Okej. Widzi strażników, bierze was i wpycha was do domku. To chodzimy do tego domku. Chodzimy. Ukrywamy się pod oknami. Jakaś tam staruszka na bujanym fotelu. A, witam, tylko mi nie nabróćcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy tam ci przebiegli? Zatem o co chodzi? Okej. Słuchaj, gościu. Prywatnego miejsca bardziej nie ma, ale jak się domyślam. Babciu, potrzebujemy skorzystać z twojego strychu. Dobrze, tylko zostawcie wszystko na swoim miejscu. Pani jest niewiarygodnie przemiłą kobietą. Dziękujemy. Dziękujemy pani bardzo. Nic nie ruszymy. Lecie ciasteczko, A No poproszę. wezmę jedno. a to tu w miseczce, Biorę ciacho. Biorę ciacho. bo za dużo narobiłam. Wchodzi z wami na górę. Faktycznie ma taką jakby czarną maskę ze skóry na swojej twarzy. No i tą pelerynę. W takim razie staję, opieram się gdzieś tam o ścianę, może na jakiejś skrzyni siadam. Daję, żeby ten deszcz ze mnie zciekł. Ja w tym czasie przykłócam. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale przyciągasz bardzo dużo uwagi. Zdaję sobie z tego sprawę. Wiem, że jesteś dosyć zajęty, dlatego może nie powinniśmy owijać w bawełnę. Rówanie. Dobrze, Nel. Musimy wiedzieć, kim jesteś. Dla twojego bezpieczeństwa. Zatem przyszliście po mnie. Nie, Nie po Szliśmy- ciebie. Dla kogo pracujecie? możemy. Chyba w tych okolicznościach tak. Pracujemy dla tawerny. Jesteśmy z tawerny. Z czego? Organizacja, która dzierża poszukiwaczy przygód I bohaterów. i bohaterów, aby pomagać tym w potrzebie. Rzućcie na charyzmę. Z przewagą. Oboje. 6. 20. Okej. Patrzy nieufnie na Nel. Trzeba było się nie pojedynkować przed gwoździem. To nie było nasze, Jestem anonimowy po to, żeby móc pomóc. ale przez to ściągasz na siebie wiele niechcianej atencji, chociażby gwardii. Nie chcemy od ciebie nic więcej, jak znać twoją tożsamość, imię i nazwisko, abyś był bezpieczny. Spotkajmy się jutro na balkonach pałacowych. Okej, Balkony. tylko nas nie waż się wystawić, to byłoby niemiłe. To nie jest groźba, jakby co, po prostu mówię, to byłoby niemiłe. Czas pokaże. Muszę ruszać. Otwiera okno i wyskakuje przez nie. Ja tak wychylam się przez to okno, patrzę, czy się nie połamał, idiota. Nie połamał się.
Okej, bo było ślisko, więc wolę sprawdzić. Zamykam to okno babci, żeby nie było przewiewu. Chodzę, schodzimy na dół. O, dziękujemy pani za gościnę i przepraszamy za najście. Widzenia, dobranoc. Do widzenia, do widzenia. Pyszne ciasteczka. O, dziękuję bardzo. Wychodzimy i zamykamy. Moim głównym składnikiem są laski wanilii. Wychodzicie. Gdzie idziecie? Do pałacu, bocznym wejściem, tak jak wyszliśmy przez te jałowe. Dobrze, wchodzicie. Jesteście już na terenie pałacu. No to idziemy do naszego pokoju. Ja chcę buty zdjąć przed pokojem, żeby w pokoju nie brudzić. Ja również. Ho, ho. Okej, pierwsza połowa za nami. Teraz oby nas chłop nie wystawił. Ale Oby. Czemu chciał się spotkać tutaj? właśnie, jeśli chciał się spotkać tutaj, to znaczy, że jest kimś, kto ma tu dostęp. Dziwne. Czyli kimś wyżej położonym. Czy Quillian mówił, gdzie możemy go znaleźć? Nie, chyba nie. W takim razie oby do nas zawitał. Wiesz, mam Ruben stawia gdzieś swoje buty tam pewnie w łaźni, czy w tym pokoju, gdzie się mył. I zdejmując z siebie też te przemoknięte ubrania, zostawiając na sobie, tylko na wierzchnię, tak żeby nie być nagim. Te najbardziej suche, idzie do barku z alkoholem, z winami i jedną butelkę sobie wyciąga. Otwiera, odkorkowuje. Nalej mi też rówanie. Nie mamy szklanek. Myślałam, że mamy. To w takim razie chodź, porozmawiamy. Siadam przy stole i kładę tą butelkę wina, po czym biorę sobie łyczkę. A my jesteśmy spragnieni na pewno na część 4 tej historii. Zapraszam.